Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Imbir to powszechnie znane kłącze rośliny o tej samej nazwie. Pochodzi prawdopodobnie z Malezji, a ludzkości znane jest już od przeszło 5000 lat. Pierwsi poznali Chińczycy zalety imbiru i sam Konfucjusz rozpisywał się na temat smaku i właściwości zdrowotnych tej przyprawy, można powiedzieć, bo początkowo to oczywiście przyprawą nie było. Co ciekawe, Chińczycy mają no powiedzmy taki zwyczaj porównywania kształtu kłącza imbirowego do ludzkiego palca, przez co zaleca się, aby kobiety brzemienne nie jadły imbiru, ponieważ grozi im to urodzeniem dzieci z nadmiarową liczbą palców. To bardzo takie ciekawe, no oczywiście to nie jest poparte badaniami medycznymi, takie starochińskie wierzenia. Według Chińczyków taki imbir jest rośliną bardzo rozgrzewającą, przez co zawiera dużo energii yang, więc powinien nie być spożywany w lecie, właśnie dla zachowania równowagi między yin i yang. Europejczycy natomiast imbir odkryli znacznie później oczywiście. Fenicjanie sprowadzili go w obręb Morza Śródziemnego, gdzie używali go jako środka płatniczego. Później kupcy arabscy sprowadzili go w XIII wieku do wschodniej Afryki, a portugalscy w XVI do zachodniej Afryki i w tym samym czasie, co ważne, Hiszpanie sprowadzili imbir na Karaiby, gdzie obecnie na Jamajce jest bardzo szeroko uprawiany. No i również właśnie na Jamajce znajdują się jedne z największych na świecie plantacji imbiru. Reszta imbiru pochodzi głównie z Chin i z Indii. Europejczycy oczywiście imbir odkryli i od razu zaczęli go doceniać. Był szalenie drogi. Jak się okazuje, w XIV wieku za funt imbiru trzeba było zapłacić owcę w całości. Całą owcę był warty właśnie funt imbiru. To dość drogo jak na tamte realia i czasy. No i oczywiście jak każda zamorska przyprawa, imbir od razu był uznany za afrodyzjak, ponieważ wszystko co zza morza i co drogie to jest afrodyzjak. No tym razem Europejczycy nie pomylili się aż tak bardzo, ponieważ rzeczywiście imbir podnosi poziom testosteronu. Co więcej, tutaj indyjska medycyna, można powiedzieć medycyna, Kama Sutrę mam na myśli, słynna książka o sztuce miłości, wspomina o imbirze jako właśnie afrodyzjaku. Więc chociaż raz, naprawdę jest to afrodyzjak rzeczywiście. Co do innych działań imbiru, przede wszystkim właściwości rozgrzewające, czyli to, co już Chińczycy wspomnieli. Poza tym odkażające, bakteriobójcze i wzmacniające układ odporności. Zaleca się spożywanie imbiru głównie w okresie przeziębień, w okresie infekcji i w ogóle, kiedy już zachorujemy, może nam to zdecydowanie pomóc, zwłaszcza przy infekcjach górnych dróg oddechowych. Poza tym imbir świetnie działa na układ pokarmowy i co ciekawe, może o tym nie wiecie, jest składnikiem leków na chorobę lokomocyjną i morską, czyli te wszystkie tabletki, które sobie kupujecie powiedzmy na podróż autokarem, to właściwie jest czysty wyciąg z imbiru i bardzo podobny i równie skuteczny efekt możemy sobie zapewnić, kiedy weźmiemy plasterek imbiru i będziemy go ssać jak cukierka w czasie właśnie takiej podróży. Ten wyciąg z imbiru łagodzi po prostu mdłości. Co więcej, imbir ma bardzo dużo przeciwutleniaczy, czyli jest również odmładzający, spowalnia starzenie, wyłapuje wolne rodniki i poprawia, obniża, można powiedzieć, poziom cholesterolu we krwi. Także to też istotne. Co więcej, zewnętrznie można go stosować w formie olejku albo startego kłącza. Może służyć do kuracji przeciwcelulitowej. To tutaj głównie panie będzie interesowało, bo jak się dowiedziałem, mężczyźni tego w ogóle nie miewają. Kiedy imbir dotarł do Europy, to oczywiście doceniono go w kulinariach. Gdzieś w Azji był znany już od bardzo dawna. Kuchnia chińska i indyjska opływają w imbirze. Taki młodszy na przykład jest jadany jak warzywo. Starsze kłącza już raczej ścierane na proszek i robiona jest z tego przyprawa. U nas raczej do ciast. Przede wszystkim piernik, czyli gingerbread z angielskiego, czyli właśnie chlebek imbirowy. Taki pierniczek pojawił się w Europie w IX wieku, kiedy to armeński mnich sprowadził ten przepis i zaczął we Francji produkować pierniki. No i potem zajęły się tym zakony, klasztory, głównie żeńskie. Zakonnice wypiekały pierniki i co ciekawe sprzedawano to w aptece, ponieważ piernik nie był wtedy ciastkiem, tylko lekarstwem. No i na pewno kojarzycie piernikowego ludzika, taki słynny, taki z wielką głową, pierniczek z lukrowanymi guziczkami. To jest również wynalazek
Właściwie to on powstał za czasów królowej Elżbiety I i właśnie taki piernik dla celów zdrowotnych był dawany w kształcie ludzika dostojnym gościom na dworze. No i taka historia się zaczęła z pierniczkiem. Co do jeszcze tutaj właściwości zdrowotnych, zwróćmy też uwagę na ajurwedyjską medycynę indyjską. Tutaj właściwie we wszystkim jest ten imbir. Jogini robią herbatki swoje typowe, herbatki joginów, bazujące na imbirze nie tylko na przykład dodawanym do herbaty w formie surowej, ale również siekany, gotowany, naparzany, przeróżne metody, właściwie co tylko możecie sobie wymyślić z imbirem, to właśnie ajurweda to robi. Mogę nawet powiedzieć, że imbir jest jednym z podstawowych składników ajurwedy, nie tylko napojów, ale również potraw. Co ciekawe, imbir już praktycznie nie istnieje. Jeśli by ludzie go nie uprawiali, już by wyginął. Okazuje się, że ta roślina w stanie dzikim wymarła po prostu. I istnienie imbiru podtrzymują tylko i wyłącznie plantacje na całym świecie. Zachęcamy do spożywania imbiru o tej porze roku zwłaszcza. Jeżeli chcecie sobie dodać do herbaty, to oczywiście możecie, no jak wam się podoba, możecie go posiekać w czasie parzenia, pomieszać z fusami, zaparzyć, możecie go dorzucić jak cytrynę już do gotowego naparu, możecie go podgotować, możecie wypić sam odwar z imbiru, możecie wypić napar z imbiru, możecie go łączyć z innymi korzennymi dodatkami, gotować wszystko razem, parzyć wszystko razem, co wam będzie potrzebne i jak wam najbardziej smakuje. Ja zalecam raczej imbir świeży. Unikajmy imbiru w proszku, takiego mielonego. On już raczej zwietrzał. Olejki eteryczne, które tam się znajdują, są najintensywniejsze we świeżym imbirze. Dzięki temu ma orzeźwiający, cytrynowy posmak. Ciekawostką jest jeszcze to, że imbiru można użyć również do herbaty mrożonej. Mimo że jest rozgrzewający, jego cytrynowy, orzeźwiający aromat świetnie komponuje się z zimną herbatą. Kombinujcie, eksperymentujcie i wcinajmy imbir, zwłaszcza w czasie przeziębień. Do zobaczenia na czajnikowy.pl.